Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Na zdjęciach początkowych pokazałam Wam chustę robioną od boku, robioną troszeczkę inaczej niż te pozostałe chusty, które już Wam pokazywałam wcześniej i dzisiaj chciałabym zachęcić właśnie do dziergania wspólnego takiej chusty. Ponownie będę wykorzystywała włóczkę, którą już kiedyś Wam pokazywałam. Jest to włóczka Wool Cake od firmy Opus Natura. Włóczka jest w 50% wełniana, 50% mamy domieszki akrylu. Jeden motek waży 200 gramów i zawiera 700 metrów. Dodatek akrylu w tej włóczce pozwala nam wyprać, pomimo że tutaj jest 50% wełny, pozwala nam to wyprać w 40 stopniach, więc całkiem przyjemnie i wygodnie zabieramy się do pracy. Mam przygotowane szydełko w rozmiarze 4 mm. Rozpoczynamy od wykonania 2 oczek łańcuszka. Ja sobie włóczkę składam na pół, tak żeby długa końcówka z kłębka była na górze. Wkładam szydełko do środka, następnie pobieram, przeciągam pod tym powstałym oczkiem i zaciągam mocno supełek. I tego supełka jeszcze nie liczę jako oczko łańcuszka. Robię teraz 2 oczka łańcuszka na start. Następnie narzut nitki na szydełko i w pierwsze z tych 2 oczek łańcuszka, czyli tutaj, w pierwsze oczko wykonuję początkowy 1 słupek. W ten sposób zaczynamy chustę. To jest nasz pierwszy rząd. Przechodzimy do drugiego rzędu. 4 oczka łańcuszka. One będą nam stanowiły pierwszy słupek i oczko łańcuszka rozdzielające. Trzymam sobie, jak widzicie, w tym miejscu, gdzie jest to moje pierwsze oczko. Oczko nad tym zrobionym tutaj słupkiem. To jest to oczko. Obracamy robótkę i teraz wbijamy się właśnie w to oczko, robiąc słupek, oczko łańcuszka i słupek. Zatem narzut nitki na szydełko, wbijamy się w to oczko nad słupkiem poprzedniego rzędu, wykonujemy słupek, pobieram, przeciągam pod 2 oczkami, pobieram, przeciągam pod 2 oczkami, oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki i wracamy do tego samego oczka, robiąc jeszcze 1 słupek. To jest nasz drugi rząd. Przechodzimy do rzędu trzeciego, w którym będziemy robić tylko i wyłącznie słupki. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, odwracamy robótkę i jeszcze 2 słupki w tym samym oczku. Zobaczcie, to jest oczko nad słupkiem, tutaj. W tym oczku po odwróceniu robimy kolejne 2 słupki. Pierwszy słupek, narzut nitki, drugi słupek w tym samym oczku. Cała magia tej chusty polega na tym, że tylko na jednym boku dodajemy w każdym okrążeniu po 3 kolejne oczka, a ten bok będzie prosty. Tutaj mamy już 3 figury dodane na to okrążenie. Teraz mamy oczko łańcuszka. Pod tym oczkiem łańcuszka robimy również słupek. Następnie słupek nad słupkiem. Następnie słupek w przestrzeni i ostatni słupek w łańcuszku. Już pokazuję. Narzut nitki. Naszym następnym oczkiem jest oczko łańcuszka. Zatem wbijamy się w tą powstałą tutaj dziurkę i robimy w niej słupek. Narzut nitki. Kolejne oczko to słupek nad słupkiem z poprzedniego rzędu. Następne oczko, narzut nitki, wbijamy się pod tutaj w tą dziurkę i kończymy okrążenie, wykonując ostatni słupek w trzecim tutaj oczku łańcuszka. Narzut nitki, wbijamy się w trzecie, raz, 2, 3, w trzecie oczko i robimy słupek kończący. Tylko 1.
Tak wyglądają 3 pierwsze rzędy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Razem z łańcuszkiem początkowym mamy mieć teraz dokładnie 7 słupków. Przechodzimy do kolejnego rzędu. 3 oczka łańcuszka. 2, 3. One są już na pierwszy słupek. Odwracamy robótkę i wykonujemy teraz słupki reliefowe. Narzut nitki. Tak jak wspomniałam, po tej stronie chusty nie będziemy dodawać dodatkowych słupków. Słupki dodajemy tylko po jednej stronie. Tutaj będziemy, w tą stronę chusta nam się będzie rozszerzała. A tutaj przypada jedno oczko, czy też jedna figura nad jednym oczkiem, jedną figurą z poprzedniego rzędu. Zatem te 3 oczka łańcuszka, które są tutaj, one już nam zajmują to pierwsze oczko, które jest na początku tego rzędu. Zatem teraz narzut nitki na szydełko, wbijamy się słupkiem reliefowym przed nim pod kolejny słupek. Zobaczcie, tutaj jest słupek ostatni poprzedniego rzędu i on już jest zajęty przez ten oszukany słupek stworzony z oczek łańcuszka. Zatem wbijamy się, szukamy kolejnego słupka i wbijamy się właśnie pod ten słupek. Szydełko ląduje za słupkiem z tyłu, następnie pobieramy włóczkę, przeciągamy pod tym słupkiem, wyciągamy śmiało ją do góry, następnie pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2. To jest słupek reliefowy. Kolejny słupek tego okrążenia, znowu słupek reliefowy, czyli narzut nitki na szydełko, wbijamy się pod kolejny słupek, pobieramy, przeciągamy pod tym słupkiem, wyciągamy troszkę do góry, pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2. Narzut nitki, następny słupek, znowu słupek reliefowy, narzut nitki, kolejny słupek, tutaj są nasze 3 ostatnie słupki poprzedniego rzędu. Słupek reliefowy, narzut nitki i zobaczcie, to jest łańcuszek, który nam udawał pierwszy słupek poprzedniego okrążenia. Następnie w tym samym oczku robiłyśmy jeszcze 2 słupki, zatem jeszcze pod tym słupkiem również robimy słupek reliefowy. Natomiast w tym ostatnim łańcuszku robimy 3 zwykłe słupki. Narzut nitki. Wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka i robimy 3 słupki. Raz, narzut nitki, drugi słupek, 2, narzut nitki, trzeci słupek, 3. Zatem teraz w tym okrążeniu, licząc od początku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 figur, 9 słupków. Wracamy teraz do ściegu ażurowego. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte okrążenie. I od teraz, tak jak pokażę, jak wykonujemy ten ścieg ażurowy, następnie będą te 2 rzędy, jeden rząd zwykłych słupków, a następnie jeden rząd słupków reliefowych, to będą te nasze 4 powtarzalne rzędy, które będziemy wykonywać do końca chusty. Zaczynamy. 4 oczka łańcuszka na początek. One będą nam udawały pierwszy słupek i oczko łańcuszka rozdzielające. Znowu przytrzymujemy sobie oczko, z którego teraz wychodzi pętelka na szydełku, żebyśmy wiedziały, że to w tym oczku mamy się wbić po obróceniu robótki. 1, 2, 3, 4. Obracamy robótkę w to samo oczko, jeszcze jeden słupek. Tak będziemy zaczynać 5. okrążenie, robiąc słupek, oszukany słupek stworzony z oczek łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka, słupek. Teraz robimy oczko łańcuszka rozdzielające,
pomijamy jedno oczko, wbijamy się w następne, robiąc zwykły słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki, pomijamy oczko, wbijamy się w następne, zwykły słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki, jedno pomijamy, wbijamy się w następne, robiąc zwykły słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki, pomijamy jedno oczko, to jest oczko nad ostatnim takim prawidłowo wykonanym słupkiem i robimy ostatni słupek w trzecie oczko łańcuszka z poprzedniego rzędu. Tak to wygląda. Znowu tutaj jest prosta nić, prosta droga, prosta chusta, a tu z tej strony się rozszerza. Dodałyśmy tutaj słupek, oczko łańcuszka, słupek, w tą stronę cały czas będzie się rozszerzało. Przechodzimy do kolejnego rzędu, to będzie znowu rząd ażurowy. Znowu 4 oczka łańcuszka, które stanowią pierwszy słupek i oczko łańcuszka rozdzielające. Obracamy robótkę, narzut nitki, wbijamy się w oczko, które jest nad kolejnym słupkiem. Jak widzicie, to jest odbicie lustrzane tej strony. Nic tu na początku nie dodajemy, tak jak jesteśmy przyzwyczajone w chustach robionych klasycznie od narożnika. Zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej dodajemy dodatkowe słupki, na przykład, czy też inne figury, tak jak wzór każe. Natomiast w chustach robionych od boku dodajemy tylko i wyłącznie po jednej stronie. Zatem tutaj jest bez dodawania słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka nad oczkiem łańcuszka, słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki nad następnym słupkiem, wbijamy się w oczko nad tym słupkiem i robimy kolejny słupek. Oczko łańcuszka, narzut nitki nad kolejnym słupkiem, znowu słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające nad kolejnym słupkiem, zwykły słupek. I teraz jesteśmy znowu w miejscu, gdzie mamy właśnie dodawać dodatkowe figury, zatem oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki i w trzecie oczko znowu tego łańcuszka początkowego robimy sekwencję słupek, oczko łańcuszka, słupek. Tak to wygląda. I to są te nasze dwa rzędy z ażurowych rzędów, które będziemy powtarzać. Przechodzimy teraz do rzędów robionych słupkami. 3 oczka łańcuszka na początek, obracamy robótkę, narzut nitki i w pierwsze oczko, tutaj, w to samo oczko, z którego wyszedł łańcuszek, jeszcze 2 kolejne słupki. To jest bok, który rozszerzamy. Zatem mamy w pierwszym oczku raz, 2, 3 słupki, z czego pierwszy jest oszukanym słupkiem stworzonym z oczka łańcuszka. Teraz przechodzimy do dalszej części. Pod każdym oczkiem łańcuszka robimy jeden słupek i w oczko nad każdym słupkiem robimy jeden słupek, czyli narzut nitki, wbijamy się już tutaj, w tą pierwszą przestrzeń, pod łańcuszek. Robimy słupek, narzut nitki, oczko nad słupkiem, słupek, narzut nitki, pod przestrzeń, słupek, narzut nitki, oczko nad słupkiem i tak do końca rzędu. Zbliżam się powoli do końca rzędu, narzut nitki, słupek nad słupkiem i pamiętamy, że ten łańcuszek początkowy udawał nam pierwszy słupek i pierwszą przestrzeń, czyli robimy narzut nitki w ostatniej dziurce, robimy również jeden słupek, następnie narzut nitki i w trzecie oczko łańcuszka jeden słupek. Znowu, ta część jest prosta, a tylko tutaj
dodajemy. I ostatni z tych naszych 4 powtarzalnych rzędów to będzie rząd słupków reliefowych. Trzy oczka łańcuszka na początek, obrót robótki, narzut nitki, wbijamy się pod drugi słupek. Pierwszy słupek już jest zajęty tym słupkiem, wbijamy się pod kolejny słupek, robiąc słupek reliefowy, narzut nitki, kolejny słupek, słupek reliefowy, narzut nitki i tak słupki reliefowe do końca rzędu i tam pokażę, co robimy dalej. Jestem przy końcu okrążenia. Mam tutaj tą stronę, w której dodaję zawsze dodatkowe oczka na końcu. I tutaj mamy łańcuszek, który udaje pierwszy słupek i 2 słupki w tym samym oczku. Zatem pod tymi 2 słupkami klasycznie robimy słupek reliefowy. Natomiast ostatni jest łańcuszek początkowy. Narzut nitki, robię 3 zwykłe słupki w tym oczku. Raz. Dwa. I 3. I tak wyglądają te 4 powtarzalne rzędy. Budowanie chusty od boku może się wydawać trochę dziwne, ponieważ właśnie tutaj nam się buduje cały czas taka prosta droga, która jeszcze dodatkowo wyrówna się po blokowaniu chusty, natomiast tutaj zawsze z tej strony następuje dodawanie oczek. Natomiast zwróćmy uwagę, że po prostu jak ją odwrócimy w ten sposób i na drugą stronę, żeby było widać, gdzie mamy słupki reliefowe, no to już to nabiera właśnie klasycznego kształtu chusty trójkątnej. To są wszystkie rzędy, które mamy wykonywać. Od teraz powtarzamy tyle, ile chcemy. Rząd 5, 6, 7 i 8. Pokażę jeszcze, jak przejść znowu do tego ażuru. Robimy 4 oczka łańcuszka na początek. Obracamy robótkę. W pierwszym oczku od razu robimy dodatkowy słupek. Czyli mamy sekwencję słupek, oczko łańcuszka, słupek. I teraz oczko łańcuszka, pomijamy kolejne, robimy słupek w następnym oczku, oczko łańcuszka, jedno pomijamy, słupek w następnym oczku, oczko łańcuszka, jedno pomijamy, słupek w następnym oczku. I tak robimy do końca rzędu, kończymy dokładnie tak jak tutaj, czyli robiąc ostatni słupek, następnie znowu 4 oczka łańcuszka, obrót i słupki nad słupkami. Zobaczcie, będziemy powtarzać tą stronę, czyli też będą 4 oczka łańcuszka, następnie słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem i w ostatnim łańcuszku, tym tutaj łańcuszku początkowym, zrobimy słupek, oczko łańcuszka, słupek, następnie 3 oczka łańcuszka na kolejny rząd, 2 słupki w tym samym oczku, słupki do końca, 3 oczka łańcuszka, obrót, słupek reliefowy nad kolejnym słupkiem, zawracamy tymi słupkami reliefowymi i w ostatnim łańcuszku robimy 3 słupki. Myślę, że przez jakiś czas, przez jeszcze kilka rzędów będziecie musiały sobie wracać tym filmem do właśnie tej odpowiedniej minuty, kiedy zaczęłyśmy tutaj robić ten ażur. Natomiast później zobaczycie, że to wszystko będzie miało większy sens, będzie dużo łatwiejsze. Będziecie wyraźnie widzieć, z której strony dodajemy, a z której strony robimy tylko i wyłącznie odbicie lustrzane poprzedniego rzędu. Tutaj jeżeli chodzi o ażury, natomiast tutaj dodajemy po prostu jeden słupek nad słupkiem bez dodawania jakichś kolejnych oczek. Jeżeli ktoś będzie miał problem, zawsze można sobie na przykład tutaj z rząd albo powiedzmy jeden rząd albo ze 2 rzędy niżej zawiesić jakiś znacznik, żeby wiedzieć, aha, teraz jestem na pewno
po tej stronie, po której muszę dodawać, a nie po tej, po której ma być wszystko prosto i w ten sposób nasza chusta będzie się budować z tych 4 powtarzalnych rzędów. Pokażę Wam teraz jeszcze raz, jak wygląda moja chusta już po wypraniu i zablokowaniu i mam nadzieję, że to, co Wam za chwilę pokażę jeszcze raz, zachęci Was gorąco do tego, żebyście taką chustę od boku zrobiły razem ze mną. Tak wygląda moja chusta w pełnej krasie. Tą chustę zdecydowanie trzeba wyprać i mocno rozprostować, żeby schła na płasko, ponieważ ten brzeg, który tutaj jest, może się zwijać. To jest zupełnie normalne, mnie też się zwijało. Wyprałam, rozłożyłam na płasko, nawet bez przypinania jakimiś szpilkami i pięknie się wszystko naprostowało. Zobaczcie, tą chustę zaczynałam dokładnie od tej strony. Tutaj są te nasze etapy, na których jestem teraz i w ten sposób lepiej widać, że tutaj idzie prosty brzeg, bez dodawania dodatkowych oczek, natomiast tutaj za każdym razem, w każdym rzędzie, niezależnie od tego, czy to jest ażur, czy to jest rząd słupków, oczka są dodawane. I zobaczcie, jak to się fantastycznie powiększa dalej. Przez to dodawanie z tej strony taka fantastyczna chusta powstaje. I to jest wszystko. Zakończyłam na tym etapie, na którym po prostu zakończyła mi się włóczka. Nie trzeba koniecznie kończyć na rzędzie, gdzie są zwykłe słupki, czy też słupki reliefowe, obojętnie. Zobaczcie, mój ostatni rząd to był ten ścieg ażurowy. Drugi rząd ściegu ażurowego. Zrobiłam do końca, obcięłam nitkę i od spodu chusty, czyli po tej stronie, po której nie ma reliefów, po prostu pochowałam końcówkę. Dlatego tego nie będę nawet nagrywać, jakoś tutaj szczególnie się skupiać i Wam pokazywać, bo to jest bardzo proste. Zrobiłam do samego końca. Z której strony? Z tej strony. No, z tej strony właśnie zakończyłam, z tej, która jest rozszerzana, więc zrobiłam na końcu słupek, oczko łańcuszka, słupek. Następnie obcięłam nitkę, przeciągnęłam ją pod oczkiem, które było na szydełku i od spodu tutaj tą końcówkę pięknie wmanewrowałam, następnie obcięłam. Żadna wielka filozofia. Mam nadzieję, że taki typ chusty Wam się spodoba. Mam nadzieję, że ją spróbujecie zrobić. Ja gorąco do tego zachęcam, bo na pewno jest to coś wyjątkowego, coś, czego być może jeszcze w domu i w swoim zestawie robótek nie macie. Na początku wygląda niepozornie, a później efekt jest powalający, więc jeszcze raz zachęcam serdecznie. Dziękuję Wam serdecznie za to kolejne chustowe wspólne dzierganie. Mam nadzieję, że taką chustę spróbujecie zrobić i jak zwykle czekam na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie moich tutoriali. Czekam na nie na Instagramie, na Facebooku. Oznaczajcie mnie, ja zawsze bardzo, bardzo chętnie udostępniam Wasze prace dalej. Zatem czekam na efekty wspólnego dziergania i widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!